Drugi dzień Mistrzostw Świata w karate Shin-Kyokushin. Dzisiaj na macie zobaczymy 4 reprezentantów Polski. Monikę Zielińską, Daniela Sternika, Maćka Mazura i Marka Wolnego. Trzymamy kciuki, hala jest imponująca, wydarzenie jest imponujące, więc czekamy na walki, a Was zapraszam do zobaczenia całej relacji z drugiego dnia 7 wagowych Mistrzostw Świata Shin-Kyokushin. A tak wyglądają trofea, które otrzymają zwycięzcy Mistrzostw Świata. Kryształowe, dość nietypowe, ale moim zdaniem bardzo eleganckie i na pewno prezentują się świetnie. Jak to jest być sędzią na Mistrzostwach Świata? Na pewno jest to bardzo wyjątkowe, ponieważ sędziujemy zawodników, którzy zdobywają najlepsze tytuły. Jest to bardzo prestiżowe zajęcie, a jednocześnie niezwykle odpowiedzialne. Jak wygląda droga do tego, żeby być tutaj? Bo podejrzewam, że nie każdy może się zgłosić i że będzie sędzią. Jest oczywiście ścisła selekcja. Ta selekcja dotyczy wszystkich sędziów, którzy sędziują Mistrzostwa Świata i jest bardzo mocno weryfikowana przez WKO, czyli World Karate Organization. Na tych zawodach jest 28 wyselekcjonowanych najlepszych sędziów według WKO i oni są wybrani z regionów, oczywiście z Japonii, oczywiście z Europy i innych regionów świata. No a z Europy wybierają tych sędziów, którzy mają najwyższe kwalifikacje i najwyższą kategorię, czyli kategorię A w Europie. Jak się czujesz po walce? Dziwnie. Przegrałem walkę, więc humory nie są najlepsze, ale jest w porządku. Troszkę zabrakło paru elementów do prowadzenia do remisu. Odczuwałeś jego uderzenia, czy nie były jakieś? Nie odczuwałem siły, natomiast odczuwałem tempo i presję tych ciosów. I wydawało mi się, że w relacji siły jestem silniejszy, natomiast ta intensywność i szybkość tych ciosów była po stronie przeciwnika i taki też obraz wizualny był na wygraną na mojego przeciwnika. Bezpośrednio po walce, jak odczucia? No silny był. Ja dałem sobie wszystko co mogłem, 30%, tak. Nie, naprawdę, przeciwnik bardzo mocny. Miałem taki moment, że czułem, że można coś z tego zrobić, ale no te 10 kg zrobiło jednak różnicę, tak? To też jest okropnie doświadczony zawodnik, także no zadecydowały szczegóły. Mam nadzieję, że to też tak wyglądało z boku, że to nie była jedna strona dominacja, także mam nadzieję, że się podobało. Poprawię się następny raz, obiecuję. Co było punktem zwrotnym w tej walce? Kiedy poczułeś, że masz przewagę? Jakby czułem po prostu, że te ciosy, które zadaję, są coraz skuteczniejsze. Gdzieś tam dochodzą do tego brzucha, w coraz lepszych momentach łapię i po prostu widziałem, że jest szansa to skończyć. Medal już jest. Z jakim nastawieniem będziesz wychodził do kolejnych walk? Z takim stałem jak zawsze, po prostu muszę się postarać, dać z siebie wszystko. To jest walka, czasami jest mega nieprzyjemnie i ciężko, tym bardziej trzeba się starać.
żeby wyjść z tego jak najlepiej. Jasne, trzymamy kciuki. Dzięki. Jesteśmy już po pierwszej rundzie, czyli ćwierćfinałach mężczyzn dzisiejszego dnia. Jeśli chodzi o nasz bilans, no to niestety Daniel Sternik przegrał z Japończykiem, a Marek Wolny również swój pojedynek przegrał. Marek, bardzo fajna, wyrównana walka. Tak samo Daniel, naprawdę te walki oglądało się z przyjemnością. No niestety, tak się potoczyło. Trzymamy kciuki za resztę Polaków, bo została jeszcze Monika Zielińska i Maciej Mazur, który wygranym pojedynkiem z Edgarem Sicińskim zagwarantował sobie miejsce w półfinale, a tym samym w strefie medalowej. Bardzo widowiskową i ciekawą walkę również stoczył Walerij Dimitrow z reprezentantem Kazachstanu. Była to naprawdę ciekawa walka, dużo się w niej działo, a jednocześnie nie było miejsca na to, żeby wskazać jednogłośnie zwycięzcę. 3-2 dla Waleriego, ale naprawdę walka oglądała się z przyjemnością, bo była bardzo wyrównana. Obserwujemy zawody dalej, poziom jest znakomity, wszyscy zawodnicy dają z siebie wszystko, więc z przyjemnością się to ogląda. Wiadomo, jak się wygrywa, jest zawsze pięknie i kolorowo, ale czasami przychodzi też ta gorycz porażki. Co Shihan, jako doświadczony trener, powie swoim zawodnikom, albo jaki teraz będzie do nich przekaz po tych zawodach? Już powiedziałem, przytuliłem wszystkich absolutnie. Można przegrać z przeciwnikiem, który po prostu był lepszy, miał lepszy dzień, był trochę lepiej przygotowany i wszyscy te porażki takie właśnie były. Nie było porażek, gdzie ktoś walczył słabo, ktoś nie dał siebie wszystkiego, dlatego nie można być niezadowolonym z takich walk. A na przyszłość po prostu jeszcze więcej pracy, nowe doświadczenie, walki na styku z przeciwnikami ze światowej czołówki zawsze przynoszą wspaniałe efekty później, jeżeli wyciąga się z tego wnioski. Półfinał Jurasa Sokolowasa z Walerym Dimitrowem. To była odsiecz za Mistrzostwa Europy, gdzie w finale Sokolowas musiał uznać wyższość Waleriego Dimitrowa. Dzisiaj Sokolowas pokazał klasę i wygrał z Walerim po bardzo, bardzo ciężkiej i morderczej walce. Co można powiedzieć? Sokolowas jest w formie i na pewno jest groźnym rywalem w tej kategorii. Myślę, że w finale może być bardzo ciekawie. Za chwileczkę wychodzi Maciek Mazur, będzie walczył o wejście do finału Mistrzostw Świata. Mamy to. Maciej Mazur w finale Mistrzostw Świata po bardzo ciężkim pojedynku z Kembu Iriki, który na pewno dał się we znaki, jeśli chodzi o kopnięcia Gedan. Na szczęście walka skończyła się na korzyść Maćka Mazura i za chwileczkę rozpoczną się finały, a w nich Monika Zielińska i Maciej Mazur powalczą o tytuł najlepszego zawodnika w swojej kategorii wagowej na świecie. Monika Zielińska i Maciej Mazur, wicemistrzowie świata. 2 srebrne medale Mistrzostw Świata
w klubie bielańskim z Warszawy. Jak się z tym czujecie? Jakie są wasze odczucia po starcie? Ja do tej pory nie dochodzi ta informacja do mnie jeszcze. Myślę, że dopiero za kilka dni dojdzie. No. No jest duża radość, no bo no to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Ten turniej jest bardzo ciężki, jest mnóstwo świetnych przeciwników, no i żeby dojść do tego finału, to trzeba naprawdę wspiąć się na wyżyny, więc mały niedosyt i troszkę żalu, że tego złota się nam nie udało osiągnąć, ale to trzeba docenić. To co tutaj zrobiliśmy, to jest rewelacja. Co teraz? Co następne? Odpoczynek. Trzeba odpocząć. Znaczy no ja sobie będę pomału trenował, tak jak zawsze to robię, a jeżeli chodzi o jakieś starty, no to jest za szybko, żeby tu coś deklarować. Na pewno Mistrzostwa Europy Open, które robimy w Warszawie, gdzieś tam jest taka lampka, żeby tam wystartować, ale na deklarację jeszcze przyjdzie pora. Os, dzięki jeszcze raz i gratuluję. Os. Siódme wagowe Mistrzostwa Świata karate Shin-Kyokushin to już historia. Kielce stanęły na wysokości zadania, zrobili to absolutnie fenomenalnie. Świetna organizacja, wszystko przebiegało płynnie, wszystko przebiegało tak, jak powinno przebiegać. Przegenialne walki, najwyższy światowy poziom, to wszystko to, co można powiedzieć o tych zawodach, a myślę, że można powiedzieć o nich jeszcze wiele więcej, tylko nie wystarcza nam na to czasu. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy tutaj być. Dziękujemy organizatorom za tą szansę, dziękujemy naszym zawodnikom za przewspaniałą atmosferę i przewspaniałe emocje sportowe. A jak już o atmosferze powiedzieliśmy, no to trzeba wspomnieć również kibiców, którzy pokazali, na co ich stać i naprawdę doping na tej hali Legionów w Kielcach był niesamowity. Bardzo dziękujemy wszystkim, zapraszamy do oglądania naszych pozostałych relacji z weryfikacji z pierwszego dnia i widzimy się na pozostałych wydarzeniach WKO Shin-Kyokushin. Os!